Dzień dobry, kolejna wizyta na siedlisku, w związku z tym kolejny odcinek, w końcu leniwy odcinek, jak widać po wariaćku. A co w tym odcinku? Zobaczcie! Cała góra różnych gadżetów i zapowiedź konkursu z nagrodami do wygrania. Spacer po lesie, gorąco więc głównie w cieniu. Przegląd tego, co urosło w ogródku i trzeba już zerwać. I przede wszystkim odpoczynek, bo dzisiaj nie dość, że święto, to jeszcze upał. I to przeogromny. W wielu ostatnich odcinkach siedliska pokazywałem różnego rodzaju drobne gadżety. Lubię się nimi bawić, lubię je testować. I dzisiaj całe pudło gadżetów od Temu. I piesku, dla ciebie, tak, dla ciebie, w tym pudełku też się coś znajdzie. Ale najpierw dwa zdania o Temu. Temu to marketplace z ogromną ilością różnych produktów. W dyspozycji jest strona internetowa i aplikacja na telefon, gdzie znajdziecie wiele zniżek i darmową wysyłkę. W międzyczasie porozkładałem sobie wszystkie te gadżety i podzieliłem na kategorie. Jest ich naprawdę dużo, więc trudno będzie wszystkie dokładnie omówić, ale chociaż tak z grubsza. Kategoria rowerowa, pokrowiec, narzędzia, pompka, różnego rodzaju kłódki. Kategoria ogrodowa, 3 rodzaje składanych piłek, jakieś sekatory. Kategoria remontowa, czyli różnego rodzaju klucze, suwmiarki, miarki. Kategoria elektroniki, nazwijmy to, czyli karty pamięci, kabelki USB i tym podobne. Kategoria znowu ogrodowa, czy też hydrauliczna, złączki, kranik, końcóweczki. Kategoria świetlna, czyli żaróweczki. Co, ty też chcesz żaróweczkę? Latarka. Kategoria różności, czyli termometr. No i gadżety dla pieska. I skoro on się tak kręci, to chyba od tych gadżetów zaczniemy. Chodź, tak. Kółeczko dla ciebie. Kółeczko, tak. Pokaż jak skaczesz. O, jak pięknie. Aport. Super lata kawałek plastiku. No ale przyniesiesz? Nie przyniesiesz? No jeszcze mamy piłeczkę, co? Zobaczymy. A jak będzie z piłeczką? Też ci się spodoba? Leć. Chodź tu, chodź, tak. Grzeczny piesek, mądry, mądry. Dzisiaj naprawdę gorąco, więc ganiał go z tymi zabawkami nie będę. Idę jednak patrzeć na resztę gadżetów. Tak jak już powiedziałem, nie sposób będzie dzisiaj wszystko sprawdzić i wszystko pokazać. No lampki, latarki, to kiedyś jak będzie ciemno. Nakolanniki do układania płytek, które przede mną. Mały termometr, taki jak do piekarnika. U mnie on stanie na kuchni, na piecu kaflowym, znaczy na tej metalowej kuchni. Teraz może z takich ciekawostek, to co? Szybko złączki nie, ale na przykład ten wąż i to ten pistolet. Idziemy na dwór. Prosty pistolet na szybko złączkę. W tej chwili strumień rozproszony. Weźmy go na maksa. To w sumie nic odkrywczego, ale jak najbardziej przydatna rzecz. Mnie natomiast bardziej ciekawi ten taki zestaw, a przede wszystkim ten taki rozciągliwy wąż. Jak to będzie wyglądało? Jest przejściówka, jest również pistolet zraszający. Podłączmy to. Po prostu dwie szybko złączki, małe, poręczne, no i jak widać dosyć solidnie rozciągliwe. Odkręćmy wodę i również zobaczymy jakie to ma końcówki. Shower, float, center, clone i tak dalej, i tak dalej. No, tych trybów pewnie jest. No prysznic, również fajny. Co mamy tutaj? Jakiś jet. Zobaczmy co to ten jet w takim razie. Aha, po prostu jakiś taki wodotrysk. Mist. O, ciekawe. No, końcóweczka bardzo fajna. I zobaczymy, czy to będzie przeciekało, bo nigdy takim wężem się nie bawiłem. No ale jak widać, mimo w tej chwili ciśnienia około 3 barów, przecieków nie widać. Także ciekawe, ciekawe. Lecimy dalej z gadżetami. Karty pamięci 64 GB, to się zawsze przyda. Kable, jak już mówiłem, 3 w 1, szybko ładujące. Także to też, czy tutaj na siedlisku, czy po prostu w samochodzie. Co dalej? Sprzęt rowerowy, jako ciekawostkę, o właśnie, to jako ciekawostkę mogę pokazać z bliska. Bardzo fajny komplet narzędzi a la scyzoryk, czyli klucz uniwersalny. Tutaj jakieś 2 rodzaje śrubokrętów, nakładki, jeżeli chodzi o klucze nasadowe. No i
imbusy. Takie małe, poręczne przy każdym rowerze. Myślę, że się na pewno przyda. Lecąc dalej, z rzeczy remontowych, no to suwmiarki, bo tego mi brakowało. Kątownik do wyznaczania kąta prostego też mi brakowało, więc jest. Do wkrętarki różnego rodzaju bity takie wydłużone. Kilka kluczy francuskich, jak zwał, tak zwał oczywiście. Ten ciekawy, bo ma szeroki rozstaw, nawet 68 mm, czyli do odkręcania jakichś tam rurek pod zlewem i tak dalej. Takie małe, poręczne klucze. Ten jest naprawdę ciężki. Co to jest za firma? Delixi, coś w tym stylu. No czuć tak naprawdę wagę, więc wydaje się solidny. Z tej samej firmy są te klucze imbusowe, no i one również ciężkie, więc wydają się solidne. Bardzo fajny zestaw, który też mi się nieraz, myślę, że tutaj na siedlisku przyda. No i rzeczy jeszcze do ściągania izolacji z kabli. Ostatnio sporo się w elektryce bawiłem przecież, jak kładłem kable przy remoncie, no więc to się na pewno przyda. Jak widać, są tutaj średnice kabli, jakimi sobie można ściągać otulinę z przewodu. Fajne. No i coś, co jeszcze sobie dzisiaj na pewno sprawdzę, to piłki i sekatory. Lecimy z tym na dwór. Z kategorii sekatory wybrałem sobie po prostu do pokazania te nożyce do roślin i kwiatów, coś w tym stylu, po prostu do podcinania takich odrostów. U mnie pomidorki, no i jak widać, takich wilków czasami chcemy się pozbyć, czasami się uda je ręcznie ułamać, a czasami trzeba obcinać. Tak jak tu, fajnie przecięty, tego też się pozbędziemy. Tu widać, jak próbowałem go ręcznie złamać i oderwać, się nie dało. Jeżeli chodzi o nożyce, ciach, no działa. Małe, poręczne i tyle. Jeżeli chodzi o te składane piłki, to tutaj w ogóle nie mogłem się zdecydować, jaką wielkość wybrać, więc wybrałem po prostu wszystkie trzy, od najmniejszej do największej, no ale w praktyce na przykład zobaczmy, jak tnie ta średnia. To jest akurat dzika wiśnia. No i tu w zasadzie 2 machnięcia i obcięte. Jakoś tam działa. Fajna rzecz, bo się przede wszystkim składa. Można w kieszeń, można w plecak i zabrać ze sobą. Sporą część tych gadżetów oczywiście będę wykorzystywał tutaj na siedlisku, ale celowo niektóre się dublują, tak jak na przykład to do roweru, piłki, sekatory, kable czy karty pamięci, zmiarki, to nawet. Także będzie konkurs. Konkurs i to pewnie nie jeden. Szczegóły jeszcze w tym odcinku, albo w trakcie, albo pod koniec. Gdyby ktoś był jednak zainteresowany, nie czekając na konkurs i tymi zakupami wcześniej, to oczywiście temu ma dla Was bardzo fajną ofertę powitalną. Bo nowi użytkownicy mogą zyskać pakiet różnych kuponów o wartości nawet 100 euro. Dla zainteresowanych oczywiście link pod filmem. A teraz lecimy dalej z odcinkiem. Jak wspomniałem, warto śledzić dzisiejszy odcinek, bo w trakcie pojawi się informacja o konkursie, a ja teraz, korzystając z tego, że jeszcze nie ma takiej spiekli, skoczę sobie na jakiś spacer gdzieś tam do lasu. Także teraz zapraszam na kilka scen, takich na luzie, na spokojnie, a potem powrót na siedlisko.
godzina 13 i z powrotem 31 stopni w cieniu. Strach pomyśleć, co dzisiaj dzieje się w mieście na betonie, skoro tu, gdzie jest lekki przewiew i tak naprawdę w cieniu, to gorąco jest naprawdę odczuwalne. Ja teraz co? Po tym spacerze chyba szybki prysznic. Tego oczywiście już nagrywał nie będę, bo prysznic, jak widać, podłączony wąż ogrodowy i taka ala słuchawka. Ciepluteńko, bo słoneczko dopieka, więc takie schłodzenie będzie w sam raz. A potem może jakiś delikatny obiad. Zobaczę. A po obiedzie padł pomysł, żeby pojechać nad wodę. Tam, gdzie w tamtym roku, czyli w sumie nie tak daleko, malutki taki stawik, ale jeziorko, czy coś w tym stylu. No i teraz zrobiła się już godzina 19, co tu dużo mówić, no. Słoneczko już coraz niżej, w końcu się też zrobiło troszeczkę chłodniej. Ja w międzyczasie do ogródka, bo trzeba pozrywać co nieco. Papryka chili, którą bardzo lubię, też już ma kolorki fajne, więc trzeba będzie ją zebrać. Podlałem sobie w międzyczasie też te resztki roślinek, które tu rosną. Cebulkę już można zabierać, ładna porosła, naprawdę. Aż się nie spodziewałem, że taka będzie. Tu z ciekawości wsadziłem kilka innych cebulek miesiąc temu może. No i szczypior jest do poderwania. Papryka słodka, to też sobie zabiorę. No i oczywiście cukinia, której tu narosło sporo, więc zaraz się do niej dobiorę. Tak, co chciałem Wam jeszcze pokazać, to o te kiełki. Tu kiełki, tu kiełki. To wschody buraczka ćwikłowego. O, tu jest go cała masa, zresztą widać. No i to powschodziło po prostu z ziaren, nasion, które pozostawiałem. Także perpetuum mobile, można by powiedzieć. Samo się sieje i samo rośnie. Nieźle, co? Kapusta, no niestety jest do bani w tym roku. Zebrałem tylko jedną główkę młodej, zimowej chyba nie będzie w ogóle, bo nic się nie zawiązało. No teraz trzeba też ogarnąć pomidory, to znaczy pozrywać to, co się dojrzało. No te paprykowe myślę, że następnym razem przyjadę i w końcu będą dobre. Teraz troszeczkę tych koktajlowych. No i te bawole serce trochę jakby oclały. No zobaczymy, jak będzie dalej. Zaczynają się z tej strony dojrzewać, więc może coś tam będzie. No i jeszcze tam pomidory. Zaraz się przejdziemy. Tu jest naprawdę sporo tych fajnych, takich drobnych koktajlowych pomidorków. Na każdym krzaczku po kilka, kilkanaście. Trochę też do obiadu poderwałem, ale mimo wszystko zabiorę. Teraz znowu kilka dni mnie nie będzie, więc nie ma co, żeby się przejrzały albo spadały z krzaczków. Także to zrobię. No a tu jeszcze cały czas się pną, coraz wyższe. No i myślę, że jeszcze z miesiąc i spokojnie te się podojrzewają i będą fajne. No ogólnie to też już są dynie i te dynie kolorów takich no nawet słusznych, a ciekawe jak z dźwiękiem. Niby ma być pusta w środku, taki głuchy dźwięk, żeby stwierdzić, że dynia jest dojrzała. Dynia Hokkaido, tak to się chyba nazywa. O, ta tak dzwoni, więc następnym razem pewnie będzie ona do zebrania. Ich jest tu więcej, no ale w tym gąszczu to po prostu pochowane. Tam jest też papryka, która mi się po prostu powywalała. No ogólnie to był grad któregoś dnia, ale to o tym chyba mówiłem, no i część tej papryki po prostu zmarniało. No ale tak to jest. Tu chyba jeszcze była cukinia na samym początku, którą na pewno trzeba zerwać, bo znowu taka wielka urosła. No tak to jest, jak się zagląda raz na kilka dni, to potem takie wielkie kabany jak to rosną. I tak się prezentują dary ogrodu. Cukinia zielona, duża, więc albo na leczo, na przykład takie z papryką, albo na zupę krem. A ty co, kolację pewnie chcesz? Dobrze piesku, zaraz dostaniesz. Cukinia żółta, drobniejsza na takie krążki smażone w panierce. Jeszcze jakieś 2 czy 3 duże ogórki się trafiły. Pomidory, zerwałem już tego paprykowego, chcę go bardzo spróbować, więc nie będę czekał. No kilka bawole serce, papryka słodka, papryka chili, którą bardzo lubię, właśnie do takiego leczo super sprawa, albo po prostu do makaronu. No i pudełeczko drobnych koktajlowych pomidorków, niektóre nawet z gałązką, to się będą fajnie przechowywały. Tak to wygląda, więc teraz to pakuję do samochodu.
No i cóż, na dzisiaj chyba na siedlisku będzie tyle. Ja się zbieram, bo jeszcze po drodze wstąpię na małego grilla, tak na szybko. Wy teraz na końcu usłyszycie informacje odnośnie konkursu, bo jeszcze teraz nagrywając go nie wymyśliłem. Pomyślę po prostu na spokojnie w mieszkaniu. I tak to jest. No dzisiaj dzień swobodny, spokojny. Dawno takiego nie miałem i bardzo się z niego cieszę. Także standardowo dziękuję za obejrzenie. Aha, no jeszcze nie dziękuję. Jeszcze konkurs i dopiero. I to jest ten moment, żeby powiedzieć 2 słowa o konkursie, a w zasadzie kilku konkursach. Bo skoro gadżetów zdobyłem sporo, to też pewnie podzielę je na kilka najbliższych odcinków. Ale tym razem rozpocznę od Facebooka, o którym od czasu do czasu sobie przypominam. A tam wrzucam głównie fotki z siedliska, różne, czasem z tego co się dzieje, a czasem z tego co mi się po prostu spodoba i zrobię zdjęcie. Czy też jakieś krótkie filmiki, ale dominują tam zdjęcia i jest ich tu zdecydowanie więcej niż to co widzicie jako wstawki w cotygodniowych odcinkach. Przy pierwszym konkursie na YouTube w kwietniu trochę przekombinowałem z zasadami i miałem problem potem z wyłonieniem zwycięzcy, ale finalnie mam nadzieję, że jest zadowolony z tego co otrzymał. Dlatego teraz jednorazowy konkurs na Facebooku, a ja docelowo przemyślę jak to lepiej zrobić na YouTube, więc oglądajcie kolejne odcinki i oczywiście wygrywajcie te gadżety. A zasady na teraz to: ja tworzę post z tym filmem na stronie facebookowej siedliska. Post trzeba udostępnić w aktualnościach na swoim profilu. Kto do końca sierpnia nazbiera najwięcej polubień, czy też innych reakcji pod udostępnionym postem, ten wygrywa. A co do wygrania? Na początek pokazane w tym odcinku gadżety ogrodnicze, czyli m.in. ta składana piłka, mały sekator, nożyczki do roślin i jeszcze będzie jakiś mały bonus, niespodzianka do tego. Zatem kto ma profil, to zapraszam na Facebooka, a kto nie, to zapraszam na przyszłe konkursy na YouTubie.